It's a lot. Really? For second-hand shoes? Yes. You should come to Poland. The minimum salary. Yeah, the minimum wage for an average Liberian, according to the president's... Zobaczcie na to, jakie wielkie ślimaki. Moi drodzy, dzień dobry, witam ze stolicy Liberii, z Monrovi. Jedziemy teraz Bajajin tuk-tukiem tutaj, więc zapraszam na odcinek i obadajcie, jak mi się łapa spaliła. Prawa się spaliła, a lewa się nie spaliła, bo prawa była na blisko okna, jak jechałem. Więc zapraszam, moi drodzy, łapeczka w górę i jedziemy z odcinkiem. أصوات قوية تنادي بالعدالة الظلم موجود من زمان والدنيا شاهدة فيا ظلام البلاد تاريخنا بيكتب كتر الفساد في الديار والثورة كمان. Zobaczcie tutaj na tą wyspę, to jest wyspa, na którą przybyli pierwsi osadnicy, tak można nazwać, uwolnieni niewolnicy, którzy otrzymali wolność ze Stanów Zjednoczonych, moi drodzy. To jest to miejsce, do którego dobili. Właśnie tutaj. Salamat, salamat, salam, salamat. Salam, salamat. Salamat. Royalin. Thomas. W domu Kaliego, to jest jego mama. To jest ich podwórko. Tutaj na mieście, oczywiście to nie jest centrum, tylko tutaj przywieźliśmy Kaliego córkę, a tak sobie ludzie mieszkają, proszę bardzo. Kawałek domu, obok kawałek jakiejś szopki, nie szopki. No i tutaj sąsiadki. My name is Thomas. Everything fine. Tu kolega czyści buty. Sobie Gostek siedzi, sprzedaje te doładowanie i przy okazji czyści buty. Proszę zobaczyć, teraz buty się świecą jak psu jajca. No tak mówią na mieście, nie? Tutaj, moi drodzy, właśnie jesteśmy w samym centrum Monrovi, więc proszę się rozglądać i spróbować dostrzec to, czego kierownik nie dostrzeże nawet przy montażu, bo bardzo często niektóre rzeczy mi umykają, więc szeroko oczy. Patrzcie szeroko i analizujcie. Populacja stolicy Liberii wynosi około 1,5 miliona ludzi, moi drodzy, i z roku na rok cały czas wzrasta. Trzeba też zaznaczyć, że w mieście tym mieszka 30% całej populacji kraju. Teraz, moi drodzy, z koleżką idziemy do Liberian Food Center. Tutaj można jedzonko ogarnąć. Dobra, lecimy. Pamiętajcie, zawsze z lokalnym jest najlepiej. Zawsze. Ryż, mięsko i to są liście ziemniaka. To są liście normalnie z rośliny ziemniaka, moi drodzy. I tutaj się tak przyrządza. Takie jedzonko tutaj w stolicy kosztuje, już wam mówię, kosztuje, moi drodzy, kosztuje 20 zł. Dużo. Miasto, życie w mieście. Teraz idziemy zobaczyć pierwszy kościół, który został wybudowany przez pierwszych osadników tutaj.
Zobaczcie, kiedyś tutaj był stary imigracyjny urząd Liberii, a tu koleżka, a tutaj jest kościół. Kościół, nie ma czasu. Koleżka chciał trochę forsy. A to jest pierwszy kościół założony w Liberii przez niewolników, którzy tutaj przyjechali w 1822 roku. Zobaczcie, jakie piękne witraże już tutaj na zewnątrz. Jestem podekscytowany. 1822 rok, moi drodzy. A to oznacza 201 lat temu. Dobrze mówię? Dobrze mówisz, kierowniku. Ty zawsze dobrze mówisz. A nawet jak źle mówisz, to całkiem dobrze to brzmi. Świry bocznym wejściem. Moi drodzy, jest to kościół, teraz się dowiedziałem nieco lepiej, jest to kościół metodystów, który został stworzony w 1822 roku. Spójrzcie na to. Monrovia, Liberia, skórzane siedzenia, wygodne. Zobaczcie, jak pięknie to jest wszystko zaaranżowane. Jak duży jest ten kościół. I cały czas działa ten kościół, moi drodzy. Sufit drewniany, piękne żyrandole. Niesamowity klimat. Niesamowity. A niedaleko stąd jest kościół baptystów, który powstał w tym samym roku, co tenże kościół, w którym jesteśmy. Metodystów. Odnośnie tutaj kobietek, trzeba zaznaczyć, że Liberia jest pierwszym krajem, w którym prezydentem została kobieta Ellen Johnson Sirleaf. Zawsze nie mogę zapamiętać. Ellen Johnson Sirleaf, ale też trzeba zobaczyć tutaj 2013 rok. Rejestracja do głosowania na kolejnego prezydenta i tutaj jest napisane women, że kobiety też mogą głosować i się rejestrować, co wcześniej nie było takie, powiedziałbym, proste, tylko mężczyźni i klasa zamożna, klasa, która miała dobytek, mogła głosować na prezydenta. Kali, so how many years now is registration online? Actually, we started 2023. This is our first year. And it's not like 100% registration online. What we do is, what the NEC do is, you do your pre-application online, and then you have to go to a center, and then they complete your process through your biometric registration, and then the photo shoot, and then your ID card will be given to you. Okay. So it's just this year. But this is step by step. Yes, small. Jedna z najbardziej cenionych szkół w zachodniej Afryce, dokładnie Foxes Den, nie wiem co to w ogóle, moi drodzy, się zaplułem. Idziemy dalej. Słuchajcie, to jest najstarszy pierwszy kościół baptystów tutaj. Moja morda siada. A, to pieśni takie, pieśni. Zwróćcie uwagę, jakie jest oświetlenie po lewej stronie, lampy naftowe i żyrandole również z lamp naftowych. Zobaczcie, jakie amerykańskie buciki. Im dalej na zachód, tym więcej amerykańskich bucików. Przeważnie są używane przez szkoły. A tutaj buty można kupić, po jednej sztuce są, tak żeby jak ktoś ukradnie jedną, to nie miał drugiej, więc nie chce mu się kraść. Wow. Dobra mordy, ile te buty będą kosztować? But this is used. Used is like second hand. Second hand, yes. $30. Yes. It's a lot. Really? For second hand shoes? Yes. You should come to Poland. So, Foster, where you from? Poland.
Poland. Poland. Najpierw tutaj Ataya. Right. So what he do is that. Bring one glass for me, yeah? What he do is that. Zobaczcie, moi drodzy, tu koleżka mnie tutaj przedstawia, więc póki on przedstawi i zaraz wam opowiem o tym miejscu, to jest super ciekawe miejsce. Niesamowite, pierwszy raz w życiu się spotykam z takim miejscem. Na ulicy. Bo trzeba też zaznaczyć, że to jest normalnie, sorry bro, na ulicy, że to jest po prostu ulica i tutaj normalnie sobie przychodzisz i sobie możesz podyskutować. I will speak in Polish, okay? This is the boss of the place. Słuchajcie, to jest centrum intelektualnej wolności, podejdę troszkę bliżej i tutaj każdego wieczoru spotykają się ludzie, tak jak ci panowie, dyskutować, żeby mogli razem zmienić kraj. So this center was established to bring Liberians together. Yeah. But original, not American Liberian. No, non-American Liberian, indigenous Liberian, native Liberian, Native. a Liberian citizen. Exactly. Yeah, every afternoon we come here to discuss wide range of issues concerning the healthcare, concerning sanitation, concerning good water, concerning electricity, concerning our government, concerning community issues. Why you use this? We use this to guide the discussion. To control Yeah, to discussion. control the discussion. Yeah, I think CRM are going. Słuchajcie, tak zarąbista inicjatywa, że ludzie z ulicy mogą sobie normalnie przyjść, pogadać. Niesamowite. The minimum salary. Yeah, the minimum wage for an average Liberian, according to the president's statement, the State of the Nation address was below $100. $100. Below $100. Bro, and the shoes $30. It's $30. So if you can compare that to the standard of living and earning, it's far different. This is Liberia. This is Liberia. Kurde, mniej niż 100 dolców, nie ma opcji. Nie ma opcji butów takich kupić. Zobaczcie, ziomeczek sprzedaje alko za 50 ich mniejszych. Co to jest? Zaraz zobaczymy. To jest alko i to jest rum from India. 45 V. 50 ich mniejszych, złoty 30. No, don't buy it. No shit, no. Tutaj takie tradycyjne wdzianko. A tutaj, o kurde, ale ładna. Ładna, no. Ładne. 35 dolców to kosztuje. Przemnóżcie przez 5 zł prawie 160 zł. Ja się czuję w Liberii, jakbym był normalnie w Niemczech albo w Stanach. Takie ceny. But I think it shouldn't be filmed, but you can do it in secret. Yeah. Słuchajcie, po prawej stronie centrum finansowe w Monrovii. Zawsze centra finansowe się kojarzą z dobrobytkiem, a tu proszę bardzo. Alko na lewo. To jest zabezpieczenie, żeby nikt nie ukradł, ale zobaczcie, tu chłopaki z aluminium sami robią. Proszę, tu się odkręca. Proszę, żar się, rozgrzane kamienie albo węgiel się rzuca. Okej, nice. Aluminium. How much cost? What's the cost of this? It's $10. $10. US. Okay. 10 dolców, 45 zł. It's very light. O, very light, ale lekkie. O kurde. Wow. Interesting. Teraz, moi drodzy, jesteśmy na głównym markecie
Jest oczywiście mniej ludzi ze względu na to, że jest godzina 18, ale to jest na plus, ponieważ normalnie w ciągu dnia nie można by było się tutaj przebić, takie kurki. Moi drodzy, jesteśmy teraz na slumsie tutaj. Barbershop, tak, tutaj na slumsie, więc będę troszkę tylko nagrywać, żeby kolegi tutaj nie zdenerwować. Fajne tutaj w tym miejscu, że oni zbierają, załóżmy, stare meble. Zobaczcie, to są stare meble. Czekajcie, pipki. Tutaj stare meble, jeszcze kontakt widać. Rozbierają na deseczki. Ktoś potrzebuje, przychodzi, kupuje taką dechę i robi z tego furniture, meble, moi drodzy. Albo na przykład z tego zrobi ławeczkę, a z tego zrobi na przykład półeczkę o to wygląda trochę jak gdyby z jednej strony i z drugiej, jakby tak dać. No, fajnie, to mi się podoba, to jest, wiecie, chłopaki, to make fire. Zbierają te tutaj nad brzegiem, bo jesteśmy na West Coast Monrovia. This is West Coast. West Coast Monrovia. To jest tak zwane plażowe życie. I teraz wam pokazuję, jak tutaj plaża wygląda, bo oni tutaj za mną mieszkają, to jest slums. I zobaczcie, moi drodzy, tutaj rybacy łowią ryby, ale zobaczcie, jakie mocne fale są. To jest fala, to jest woda, a zobaczcie, tutaj są domy. Jacie, jaka siła oceanu może czasami zmieść z powierzchni te domy. Zobaczcie też, jak one wyglądają. Tu chłopaki pokazują, że tą liną właśnie wyciągają kilka chłopów ryby stąd. Kilku chłopów są w stanie wyciągnąć o wiele więcej tą sieć. Tą sieć doczepiają do liny i wyciągają. Fish? Dry fish. Dry fish. Rotten fish. Rotten fish. Yes. Surowa. It's very good for dry. No. My stomach. My stomach. So what we do? I will come tomorrow. Zobaczcie na to, jakie wielkie ślimaki. O kurde. Ale wielki. Wow. Ogromne. They are huge. Ale wielkie. Ślimak afrykański. Dobry biznes tutaj, moi drodzy. Bardzo dobry biznes. Nie wymaga dużo, ogólnie, wiecie, opieki. O kurde. And you eat this? You like this? You test. Słuchajcie, trzeba też zaznaczyć, że między 60 a 65% ludzi młodych tutaj jest uzależnionych od różnych rzeczy, takich niedobrych rzeczy. Nie skończyłem. Chodzi o to, że dużo młodych ludzi jest od złych rzeczy uzależnionych. I tam tych dwóch gości, jak szliśmy przez slumsy, no to oczywiście, wiecie, to byli nasi koledzy, którzy chcieli nas zabrać na te smakołyki. Nie będę tutaj mówić, jak te smakołyki się nazywają, ale odmówiliśmy. Oczywiście, rzecz jasna, posmarowane w rączkę, bo to nie jest tak, że można sobie chodzić po takich miejscach samemu, a tu gówno wybiło, więc śmierdzi trochę. O kurde, jaki smród. Tak czy inaczej, powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony centrum Monrovii, bo jest naprawdę klimatycznie, ale po zmroku tutaj nie chodzimy sami. Sami z kolegą też nie chodzimy. Are you? No, zobaczcie, to są robaczki, karaluchy. Has a lot of protein. Protein dużo. It's tasty? Oh, very nice. Dobra, ty. Ładujemy. Ty, jak pestki ze słonecznika. Like sunflowers. Ty, normalnie robale jak ze słonecznika, szok. Największy problem tutaj w mieście jest taki, że ludzie nie mają pracy. I zawsze powtarzam, że życie w mieście jest życiem drogim, wymagającym i powiedziałbym kłopotliwym.
Ponieważ jeżeli nie masz roboty, no to jak zapłacisz za czynsz albo za energię? No nie zapłacisz. A jak mieszkasz sobie na wiosce, kawałeczek pola masz, to i jedzenie jest, za mieszkanie nie trzeba płacić. I wiecie jak to, żyćku leci, ale wszyscy ludzie tutaj myślą sobie tak, młodzi chcą być w mieście, bo to miasto, większe możliwości, a starszym, jak już nie pracuje, no to się nie chce iść na wioskę pracować, no bo co, bo lepiej pójść pożebrać tutaj na mieście i sobie jakoś tam, wiesz, jakoś wyjdzie, ktoś zawsze coś rzuci, nie? شوقك يا حبيبة للزمن يا حبيبة قعدت تناديك في الرميلة ونساتنا تحت الشديرة صفقتنا فيه الجبال هجري فيها الحجارة. Domek mojego koleżki. Czekajcie moi drodzy. Zobaczcie, druga strona rzeki, wybrzeża. Druga strona rzeki, bagna. Jeżeli mamy bagna, to też mamy bardzo dużo komarów. Jeżeli mamy bardzo dużo komarów, to też mamy wielkie prawdopodobieństwa zdobycia malarii. A jak wiecie lub nie, moi drodzy, tutaj w mieście łatwiej jest złapać malarię niż na przykład w tych rewirach, gdzie byliśmy tam przy granicy z Sierra Leone. I jeszcze bardzo ważna kwestia jest tego, że rozmawiałem z mamą mojego kumpla i zapytałem ją o coś takiego. Ja mówię, szefowo, kiedy było najlepiej żyć? W latach 70., 80., 90., 2000, 2010. Ona powiedziała, że lata 70., 80. i 90. były najlepsze. Ale już w 90., w 92 się popsuło, bo przyszedł konflikt, który się skończył w 97 chyba. Później od 99 znowu konflikt, który się skończył w 2002 roku. Przez 3 lata trwał. No i pani powiedziała, że naprawdę no grubsza akcja tutaj była. No i ja sobie jestem w stanie wyobrazić, jak oglądacie filmy tutaj stąd, to możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało, kiedy był konflikt. Kiedy było dużo policji, dużo wojska, naprawdę musiało się tutaj ostro dziać, a ludzie musieli zważać na każdy swój ruch i każde słowo. Bo to nie było czegoś takiego, że wpadasz do więzienia, tylko oni przychodzą i na przykład przycinają ci 2 kończyny, nie? No nie było oko, po prostu prawo Hammurabiego, oko za oko, ząb za ząb, więc grubsza akcja. Więc idę jeszcze pogadać ze swoim koleżką, jego rodziną, jak to mówią na wschodzie, poznakomić się, posiedzieć i porozkminiać, co będziemy robić jutro. Dzisiejszy dzień naprawdę był taki, powiem wam, że przepiękny, ponieważ przyjeżdżając do miasta i nie znając nikogo, bez takiego anioła stróża nie jesteś w stanie zobaczyć tyle, ile dzisiaj zobaczyliśmy i pójść w takie miejsca, jak dzisiaj byliśmy. Bo to powiem wam, że to jest wyższa szkoła jazdy w ogóle, pójść na slumsy, czy pobujać się po takich mniej, powiedziałbym, przyjemnych dzielnicach. Moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, za wizytę w Liberii razem z kierownikiem. Mam nadzieję, że podobało wam się i że rzeczy, które nagraliśmy, przypadły wam do gustu. Jeżeli przypadły, to poświęćcie kilka sekund na to, żeby zostawić subskrypcję, żeby zostawić ślad węglowy na kanale, żeby zostawić łapeczkę, dobre słowo. Pamiętajcie, to jest zawsze wiatr w żagle kierownika i co? Dzięki temu mam więcej paliwa, żeby robić to, co robię w życiu. Jeszcze lepiej, jeszcze dłużej i z jeszcze lepszą energią. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na jutrzejszy nowy odcinek, który będziemy realizować z koleżką Kalim, z którym pójdziemy też na miasto, pobujamy się trochę, żeby pokazać wam tutejsze życie, jak to wszystko wygląda od zaplecza. Wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie, szanujcie bliźniego swego jak czarka samego.